Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj w tej pięknej scenerii przywitaliśmy dzień i postanowiliśmy, że skoro jest tak pięknie, to zrobimy sobie obejście wyspy. Także zabieramy Was ze sobą. Chodźcie. Wyszliśmy, rozpoczynamy naszą wędrówkę, ale najpierw rzeczy najważniejsze. Idziemy zrobić pranie. Ja tylko dodam, że wczoraj tutaj wszystko posprawdzaliśmy. Także pranie kosztuje 60 batów za kilogram. Zobaczymy, ile kilo my mamy. Panowie taksówkarze nie są zbyt przyjaźni, także trzeba przed nimi uciekać. Ale rozwożą ludzi, więc wiecie jak jest. Tutaj naprawdę ciężko się jeździ na tej wąskiej uliczce. Miejsce numer 1 niestety trochę nas zawiodło. Okazało się, że nikogo tam nie ma. Także poczekaliśmy chwilę i poszliśmy dalej. A tymczasem kolejny pan taksówkarz próbuje mnie zabić. Ale poradzimy sobie z tym. Spacerujemy sobie właśnie po Walking Street. To jest taka uliczka pełna barów, restauracji, sklepów. Taka główna ulica tutaj. Naprawdę jest mega fajna. Zawsze zatłoczona. Zawsze dużo się dzieje. Właśnie pan chciał mnie przejechać. Pozdrawiam pana serdecznie. Tutaj są też najlepsze sklepy na świecie. A my tymczasem staramy nie dać się zabić. No i jeżeli nam się uda, to oddamy gdzieś pranie. Pan wam tutaj machał, ale pan nie wiedział, że ja filmuję w drugą stronę. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy pana. Mały update odnośnie prania. Miejsce numer 2 zaliczone. Pranie mamy nadal. Znaleźliśmy miejsce numer 3, może będzie szczęśliwy. Nie dość, że znaleźliśmy miejsce, to znaleźliśmy jeszcze kogoś, kto tu pracuje. Także widzieliśmy też jedną pralkę, więc rzeczywiście pranie robią. No i teraz czekamy tylko na decyzję, czy się zgodzą. Tutaj wszędzie takie resorciki znajdziecie, gdzie są takie domki. I rzeczywiście fajnie się zatrzymać w czymś takim. Nam zależało przede wszystkim na tym, żeby był basen. Posłyszeliśmy też, że może być problem z kąpielą. No ale cóż, idziemy zobaczyć kolor wody. Jest pięknie. Patrzcie. Dobra, jakby ktoś szukał ładnej wody na Kolipę, zapraszamy. Jest mega, chyba ładniej niż na Symilanach. Plaża nam się mega podoba, woda jest cieplutka, jest tu naprawdę bardzo przyjemnie, nie ma dużo ludzi, zaraz normalnie idziemy się kąpać, ale to co jeszcze nam się podoba to to, że ta plaża, ona jest po drugiej stronie niż Pattaya Beach. Ta plaża jest bardzo długa, także tutaj może być sporo osób i nikt sobie nie przeszkadza. Patrzcie jak ona się ciągnie. Będziemy się tu dobrze bawić. Taka piękna woda zasługuje na to, żeby wskoczyć do niej od razu. Także lecimy. Jest ślicznie. A tutaj te longtail boaty naprawdę pięknie się prezentują na tle koloru tej wody. Tutaj dostawa wody przyszła. Chłopaki noszą. Przyjechała łódka. Jesteśmy w środku plaży i odkryliśmy, że tutaj mają nawet szkołę. Szkoła na plaży. Fajnie by było tak się uczyć. Patrzcie, tam można sobie w piłę pograć. Ciekawe co robię na WF-ie. Ja bym pływał. No musicie przyznać, że kolor wody robi wrażenie. Te łódki zresztą też. Ale ja się tak trochę zastanawiam, jak można z tak pięknej plaży zrobić port. Teoretycznie to nie jest plaża do pływania, ale ci co tu są to i tak nie mogą się powstrzymać, więc pływają między tymi łódkami. Jest zachwycający kolor, no nie da się powstrzymać, po prostu jest pięknie tutaj. Skoczyliśmy od razu do wody i zabraliśmy naszą maskę do snorkowania i mówię wam, warto naprawdę było. Nie wiem, czy będzie widać, bo większość rybek, które widzieliśmy, były koloru piasku, ale coś tam na GoPro nagraliśmy. Natomiast rzecz, która mnie fascynowała, jak snorkowaliśmy, to były tam takie dziurki w piasku w morzu. Przed tymi dziurkami były takie rybki, które tak jakby jak
zagrożenia, jakieś było, to one się chowały do tej dziurki. Natomiast jak wychodziły z tej dziurki, to za nimi wychodziły takie, wiecie, te langusty, krewetki, nie wiem co to jest, i wynosiły piasek, także poszerzały tę dziurkę. To było takie mega super do obserwowania i tego tyle tutaj jest, że naprawdę podobało nam się. Dobra, teraz się pokąpaliśmy, teraz idziemy dalej, dojdziemy do końca tej plaży. Jak ktoś szuka jakichś fajnych domków albo jakichś beach barów, to tutaj przy całej tej plaży takie można znaleźć. Albo można sobie wynająć domek, albo można iść do jakiegoś beach baru, także wszystko tu jest, czego moglibyście chcieć. Ja tylko dodam, bo jeszcze chyba nie mówiliśmy, my jesteśmy na plaży, która nazywa się Sunrise Beach. Jak sama nazwa wskazuje, przychodzi się tutaj na wschód słońca. Może mamy to w planach, może nie mamy, zobaczymy. Ale słuchajcie, w ciągu dnia to jest must see na tej wyspie. No i tu macie na przykład takie domki, które sobie można wynająć. Te domki naprawdę wyglądają super, widać, że one są nowe. A jak ktoś woli takie trochę starsze, pewnie trochę tańsze, to też są, więc do wyboru, do koloru. A tutaj mamy longtail boat. Są beach bary. Można sobie posiedzieć na plaży, wypić piwka albo jakiegoś drineczka. Ale my idziemy dalej. Kolejna wyspa. Wstawimy wam, jak się nazywa, bo nie pamiętam. Ale to, co jest w niej ważnego, to to, że tam jest tylko jeden resort. Więc jeżeli chcecie mieć trochę samotności, to wystarczy, że tam sobie popłyniecie i możecie się cieszyć prywatnością do wody. No i dotarliśmy na North Point. Całkiem fajne miejsce, trochę mniej ludzi, ale trochę więcej łódek, więc warto tu przyjść na spacer, ale ja bym chyba leżał gdzieś tam w centrum tej plaży. Zdecydowanie. No i tutaj to już macie takie mega luksusy, czyli swój domek wielki, z wielkim basenem. Tutaj miejsce do leżenia, spoko sprawa. A tak żyją lokalsi tutaj na Kolipę. Zeszliśmy na chwilę z plaży, żeby się ochłodzić. No i przechodzimy przez lokalne osiedle. No i niestety, ale tam, gdzie ludzie nie patrzą, to wszędzie śmieci. Syf i brudno. Wracamy na Walking Street, ale nie od naszej strony, tylko od drugiej. Tak wygląda jej początek. Co na starcie? Wiadomo. Można sobie sporo ciuszków też kupić. A zgadnijcie, kto dzisiaj sobie kupił ciuch. A wcale nie Gabi, tylko Mikołaj. No i oczywiście, co się okazało, wszystkie knajpy od 3:30 do 5:00 zamknięte. A wiecie, która jest godzina? 3:32. To ciasto jest tak dobre, że Już go nie ma. już go nie ma. Tylko przyszło i już go nie ma. Jakbyście tu kiedyś byli, to polecamy tą restaurację. Elefant się nazywa. Skończyliśmy właśnie jedzenie. Byliśmy w knajpie, która nazywa się Elefant. I bardzo mocno polecam knajpę. Knajpa bardzo dobra. Pyszne? Pyszne. Tak.
To na co warto zwrócić uwagę, to to, że tutaj mają raczej takie zachodnie jedzenie albo azjatyckie przystosowane do zachodniego, ale czasem fajnie coś innego też sobie zjeść. I mają przepyszne brownie. Brownie mega i przepyszne mają smoothie w ogóle. Ja piłam sunset smoothie, a potem jeszcze watermelon smoothie. Niebo w gębie. Polecam. Odnośnie taksówek, to tutaj tak właśnie się ludzie przemieszczają na wyspie. Tutaj raczej się nie wypożycza skuterów, nie ma innych środków lokomocji. I słyszeliśmy, że jest też stała cena 50 batów za osobę. Pokazaliśmy Wam dzisiaj w dzień, gdzie warto przyjść, gdzie warto zobaczyć wschód słońca. Ale przecież to wyspa, a jest też zachód słońca, także idziemy teraz na Sunset Beach. W wielu miejscach w Azji widzieliśmy bardzo dużo kotów, a na tej wyspie po raz pierwszy widzimy, że jest masa psów. Także Koh Lipę można również nazwać wyspą piesków. Na Sunset Beach wcale nie tak łatwo się idzie. Trzeba zdobyć lekkie wzniesienie. Ono jest lekkie, ale nam jest ciężko, szczególnie jak jest 30 stopni i taka wilgotność powietrza, ale już sobie dochodzimy i mam nadzieję, że uda się nam puścić tam drona. Jeszcze zejście w dół lasem, jak widzicie, w towarzystwie psów, i już zaczyna się tam przedostawać między drzewami morze. Dobra, trochę inaczej sobie tą plażę wyobrażaliśmy, ale jak widzicie, ludzi jest tutaj full, także zachód słońca musi być piękny. Trochę mało plaży, trochę dużo ludzi, ale zaraz pooglądamy widoki, na pewno będą piękne. Słoneczko pięknie zachodzi, zaraz zniknie i zapewne się rozleje. Wczoraj był piękny zachód słońca, mamy nadzieję, że dzisiaj będzie tak samo piękny. Jaką muszelkę wielką znalazłam? Na zachodzie słońca. No i tak wygląda zachód słońca. Mamy nadzieję, że szociki z drona Wam się podobały. A tymczasem patrzymy, jak wygląda ta plaża. Powiem szczerze, że troszeczkę mnie rozczarowała, ale może dlatego, że jest taka pora. Przychodzi rzeczywiście dużo ludzi. Jakby nie patrzeć, jest teraz przypływ. Fajnie, że jest tutaj trochę tych łódek, więc można sobie fajne fotki z nimi porobić. No ale nie wygląda na najczystszą. Tu jak widzicie, plaża jest trochę inna. Piasek ma kolor bardziej czarny. Także z każdej strony Koh Lipę wygląda inaczej. Lądowaliśmy w kolejnym resorciku. Udało nam się znaleźć skrót. Resorcik całkiem fajnie wygląda, ale wiecie, już jest po zachodzie słońca. No dobra, idziemy na plażę. Tutaj też mają basen. Nie taki duży jak my, więc my mamy fajniejszy resort, ale mają dostęp do plaży. No, tak samo jak my zresztą. No i dotarliśmy na ostatnią plażę na Koh Lipę, czyli plażę Pattaya. Tutaj widać, że życie nocne pełną parą już działa i tam chyba już fire show nawet jest. No dobra, słuchajcie, dotarliśmy do plaży Pattaya. Jest to ta plaża, przy której my śpimy, i ta plaża, którą wczoraj mogliście zobaczyć. Tutaj zobaczymy jeszcze, co życie nocne ma do zaoferowania. A z Wami będziemy się powoli żegnać. Mamy nadzieję, że Wam się podobały plaże Koh Lipę, te 3 główne, które Wam mieliśmy okazję pokazać. No i cóż, do zobaczenia w następnym odcinku. Banana Nutella. Okay, here.
Obowiązkowy show przy Monkey Bar. Wasze zdrowie. Jesteśmy u nas w hotelu. Mamy nadzieję, że dzień z nami Wam się podobał, że w ogóle podoba Wam się Kolipe tak jak nam i mamy nadzieję, że obejrzycie jeszcze więcej filmów. My tutaj zostajemy jeszcze kilka dni, więc na pewno jeszcze sporo nagramy. Mamy też w planie latanie dronem i jeszcze różne inne rzeczy, także nic, oglądajcie następne filmy. Trzymajcie się, cześć!